Dzisiaj bardzo nietypowo. E, Muszę Państwu przyznać, że się bardzo zastanawiałem długo nad tym, czy w ogóle zdecydować się na taką audycję, na taką wizję. Były momenty, że uważałem, iż nie, a były momenty, że właśnie coś mi kazało, mówi zrób to. Coś mi wewnętrznie mówi. Otóż dostałem zgodę od pana, któremu zmarł ojciec, i pan prosił mnie, żebym postarał się poczuć jego ojca. Ojciec całkiem niedawno odszedł, jak tam pan napisał, nawet doba nie minęła, jak on pisał do mnie maila, kiedy jego ojciec odszedł. Ojciec miał na imię Józef. To jest ważne, bo ktoś powie, dowiesz się tego wszystkiego po śmierci. Drodzy Państwo, nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak inaczej w życiu byśmy postępowali, gdybyśmy wiedzieli, że istnieje dalszy ciąg, że istnieje konsekwencja tego, jak żyjemy, dalsza poza tym życiem, a też, że jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale też za innych, którzy staną na naszej drodze, ponieważ jest dalszy ciąg, a jeżeli jest dalszy ciąg, to moralność jest czymś bardzo ważnym. I pan Józef. Lęk przechodzi w błogostan. To tak jakby miał wrażenie, że mówi on o samym momencie umierania. On nie mówił o tym, ale wewnętrznie w ostatnim czasie mocno zdawał sobie z tego sprawę, że odchodzi. I chyba to jest naturalne, że każdy z nas przeżywa z tego powodu jakiś wewnętrzny lęk. Gdy się odrywasz, to tak jakby znaczyło od ciała, dusza. Gdy się odrywasz, jesteś szczęśliwy. On jak się oderwał, poczuł się szczęśliwy, poczuł się w takim błogostanie i zapragnął przejść się. I raptem pojawiła mu się taka droga szutrowa i park. Drzewa po jednej, po drugiej stronie tej drogi i on sobie spokojnie szedł tą drogą. Łatwo można się zapomnieć, ponieważ ożywają wspomnienia i jak wchodzisz w dane wspomnienie, to zaczynasz je przeżywać, jakbyś je pierwszy raz i naprawdę przeżywał. Ja już to kiedyś mówiłem Państwu, ja to mówiłem kiedyś. Zupełnie nie czujesz, że umarłeś. W każdym wspomnieniu uważasz, że mogłeś zrobić to lepiej. Pytam się, gdzie jest ten świat tam? I odpowiedź pada w jego myśleniu, że on jest w tym świecie, ale on dalej czuje, że jest tylko w swoim życiu. I zaczyna rozumieć, że to jest właśnie ten świat.
każdy wypracowywuje swój świat. I każdy potem korzysta ze swego świata. I nie jesteś sam, bo są tam wszyscy, których widziałeś, których znałeś, bo to jest w Twojej pamięci. On mówi, że dlatego tu zostajemy jakiś czas, nie odchodzimy od razu. Czyli uwaga, ten nasz świat to nie jest ten właściwy świat, że tylko jest on i koniec. To jest nasz świat, czyli odchodzenie ma swój etap, jak gdyby. Po odejściu, jak gdyby przeżywamy różne momenty z naszego życia. Przeżywamy, patrzymy na nie z boku, analizujemy. Czyli dusza na ogół pozostaje w świecie jeszcze pośrednim, bo to jest takie miejsce analizy życia, przeżyć. To jest takie miejsce pośrednie, czyli to nie jest ten właściwy świat, ale to jest coś, co trzeba przejść, żeby wyjść dalej. A czy to jest dobre, czy nie, zależy od tego, jak żyłeś. Bo zmagasz się tylko z tym, co sam zrobiłeś i co wokół ciebie się działo. Te przeżycia przychodzą z różnych okresów i są pomieszane. A w każdym przypadku jakby rozumie się, że nie do końca wszystko się rozumiało, robiąc jakieś czyny. Te sceny, powiedzmy, jest jakaś interakcja między nim a bliskimi czy kimś. Jak on przeżywa tą scenę, to on od razu też słyszy innych myśli, zamiary i wnioski. Zupełnie inaczej wtedy wygląda to, jak w życiu to wyglądało. Ale nie dzieje się to ciągle tak. Może coś sobie innego wyobrazić. Odpocząć od tego. On każe powiedzieć, że tyle rzeczy w życiu robiliśmy błaho albo podchodziliśmy do pewnych rzeczy błaho, a dopiero tam się okazuje, jak to ważne rzeczy były. I zawsze jest poczucie, że się zlekceważyło jakiś moment, jakąś rzecz. Dlatego on przedtem powiedział, że prawie wszystko chciałoby się poprawić. Że ten świat jest inscenizacją. Jest inscenizacja, czyli coś jak teatr. To już jest moje przypuszczenie. I dla każdego najważniejsze jest, co mówi, co myśli, co robi. Obojętnie jaka by była sytuacja.
że uwolnienie z ciała to prawdziwa wolność. Ale też jest tęsknota za ciałem, za wejściem do ciała. A odchodzi stąd się różnie. Czyli z takiego miejsca pośredniego odchodzi się różnie. To zależy od tych wspomnień, ile ich jest, od zrozumienia ich, od przeanalizowania tego. Niektórzy tak kochają swoje wspomnienia, że nie chcą odchodzić i potrafią tu długo zostać. Inni szybko porzucają swoje wspomnienia i odchodzą. Przeanalizowanie życia jest tak samo ważne jak życie. Jak to przerywasz, to nie jesteś tam sam. Są różni ludzie, różne istoty. Wszyscy są szczęśliwi. Tylko jakby każdy z nich musiał się uporać ze swoimi przeżyciami. Musiał je w jakiś sposób posegregować, nazwać, poukładać, zrozumieć. Możesz sobie wybrać miejsce, w którym to będzie się działo. I on mówi, że wybrał sobie wyspę, na której jest wietrznie wiatr.